Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj opowiemy Wam niesamowitą historię z małej polskiej wsi, która brzmi jak scenariusz z filmu science fiction, ale wydarzyła się naprawdę. To opowieść o człowieku, którego wszyscy uważali za wariata, dopóki jego szalony pomysł nie okazał się genialnym rozwiązaniem na jeden z największych problemów współczesności – efektywność energetyczną. Jest rok 1976, małopolska wieś Kraśnik, a Władysław Kowalczyk, 52-letni inżynier budownictwa, który przeszedł na emeryturę po wypadku w fabryce, stoi przed swoim starym drewnianym domem z pomysłem, który wszystkich sąsiadów wprawia w osłupienie. Chce okryć swój dom metalową konstrukcją przypominającą hangar wojskowy, tak zwaną konstrukcją Quonset. Władek oszalał od tego wypadku, szeptali sąsiedzi, patrząc jak emerytowany inżynier kreśli dziwne plany i zamawia metale, które kosztowały więcej niż cały jego dom. Po co komu metalowa kopuła nad chatą? To wygląda jak UFO, nie jak dom na wsi. Ale Władek miał wizję, której nikt nie rozumiał. Co sprawiło, że doświadczony inżynier podjął ryzyko wydania wszystkich swoich oszczędności na projekt, który wszyscy uważali za szaleństwo? Jaka była tajemnica jego konstrukcji i dlaczego jego hangar-dom przyciągnął uwagę naukowców z całej Europy? Jeśli kochacie historię o ludzkim geniuszu, determinacji i o tym, jak zwykli ludzie wyprzedzają swoją epokę o dziesięciolecia, koniecznie subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. W komentarzach napiszcie, czy w waszej okolicy są ludzie, których pomysły wydają się szalone, ale mogą być genialne. Przygotujcie się na historię człowieka, który udowodnił, że najlepsze rozwiązania często pochodzą nie z uniwersytetów czy korporacji, ale z garażu zwykłego inżyniera, który nie boi się myśleć inaczej niż wszyscy. Paragraf 1. 800 słów. Władysław Kowalczyk nie był zwykłym mieszkańcem Kraśnika. Urodzony w 1924 roku w rodzinie kolejarza, od dzieciństwa fascynowały go maszyny, konstrukcje i sposób, w jaki ciepło przemieszcza się przez różne materiały. Po ukończeniu Politechniki Krakowskiej w 1950 roku pracował jako inżynier budownictwa w hucie imieniu Lenina w Nowej Hucie, gdzie projektował systemy wentylacji i ogrzewania dla wielkich hal przemysłowych. Władek był jednym z najlepszych inżynierów termodynamiki w całej hucie, wspomina jego były kolega Kazimierz Nowak. Potrafił zaprojektować system ogrzewania, który zużywał o 30% mniej energii niż standardowe rozwiązania. Wszyscy go szanowali za wiedzę i pomysłowość. Ale w 1974 roku life Władka diametrically się zmieniło. Podczas inspekcji jednej z hal fabrycznych doszło do wypadku. Rusztowanie, na którym stał Władek, zawaliło się, a on spadł z wysokości 8 metrów. Myśleliśmy, że nie przeżyje, wspomina Nowak. 3 złamane żebra, wstrząśnienie mózgu, uszkodzony kręgosłup. Lekarze mówili, że może nigdy nie będzie mógł normalnie pracować. Władek spędził 6 miesięcy w szpitalu, a potem kolejne 1,5 roku na rehabilitacji. Jego ciało się goiło, ale umysł pracował intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej. Leżąc w łóżku szpitalnym, obserwowałem, jak ciepło z kaloryferów rozchodzi się po sali, wspomina later Władek. Widziałem wszystkie miejsca, gdzie energia się marnuje, gdzie ciepło ucieka przez okna, ściany, sufit. W 1976 roku, mając 52 lata, Władek przeszedł na przedwczesną emeryturę z powodu uszkodzeń kręgosłupa. Jego żona Maria zmarła rok wcześniej na raka, dzieci wyprowadzili się do większych miast, a on został sam w starym drewnianym domu odziedziczonym po rodzicach w Kraśniku. To było najtrudniejsze obdobie mojego życia, przyznawał later. Ale czasem trudności zmuszają człowieka do myślenia w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie myślał. Dom Władka był typowy dla polskiej wsi lat 70. Drewniany, budowany jeszcze przed wojną z grubymi murami, ale bardzo słabą izolacją termiczną. Zimą rachunki za węgiel pochłaniały większość jego emerytury, a w domu i tak było zimno. Siedziałem w kuchni w zimowym płaszczu, bo tylko tam było ciepło od pieca, wspominał. Właśnie wtedy Władek zaczął myśleć o tym, co widział podczas pracy w hucie.
Przypomniał sobie konstrukcje Quonset, metalowe, półcylindryczne budynki używane przez amerykańską armię podczas II wojny światowej jako magazyny i hangary. Ich charakterystyczna forma pozwalała na równomierne rozłożenie ciepła i minimalizowała straty energii. Konstrukcja Quonset to genialne rozwiązanie, mówił Władek do swojego sąsiada Józefa Sikory, który był jedyną osobą w wsi chętną do słuchania jego teorii inżynierskich. Półcylindryczny kształt oznacza, że ciepło krąży wewnątrz zamiast uciekać na zewnątrz, a metalowa powłoka może działać jak dodatkowa izolacja termiczną. Sikora kręcił głową z niedowierzaniem. Władek, ty chcesz zamienić swoją chatę w hangar wojskowy? To będzie wyglądać jak UFO wylądowało w Kraśniku. Ale Władek już miał jasną wizję. Nie chciał budować nowego domu. Chciał okryć swój stary dom konstrukcją Quonset, tworząc podwójną powłokę z przestrzenią powietrzną między starą konstrukcją a nową. Przez następne miesiące Władek robił obliczenia, projektował, rysował plany. Jego idea była rewolucyjna. Stary drewniany dom miał pozostać w środku, ale został okryty metalową konstrukcją Quonset, która stworzy dodatkową przestrzeń izolacyjną. To jak termos, tłumaczył. Wewnętrzna część to mieszkanie, zewnętrzna to ochrona termiczna. Sąsiedzi zaczęli się martwić o stan psychiczny Władka. Po wypadku coś mu się stało z głową. Szeptali na wiejskich spotkaniach. Chce wydać wszystkie oszczędności na jakieś szalone eksperymenty. Ktoś powinien z nim porozmawiać. Ale nikt nie potrafił odwieść Władka od jego pomysłu. W grudniu 1966 roku Władek podjął decision, które miało zmienić jego życie i przyczynić się do rewolucji w europejskim budownictwie energooszczędnym. Zamówił materiały potrzebne do budowy konstrukcji Quonset nad swoim domem. Koszt 45 000 zł. Wszystkie jego oszczędności emerytalne. Albo to zadziała, albo zostanę bez grosza, powiedział do Sikory, ale muszę to sprawdzić. Paragraf 2, 800 słów. Wiosną 1977 roku do Kraśnika zaczęły przyjeżdżać ciężarówki z metalowymi elementami, które wyglądały jak części statku kosmicznego. Władek zamówił prefabrykowane sekcje konstrukcji Quonset od zakładu metalowego w Krakowie, który normalnie produkował hangary dla wojska. Kierowcy pytali mnie, czy budujemy lotnisko w Kraśniku, wspomina Sikora. Gdy mówiliśmy, że to ma być dom, patrzyli na nas jak na wariatów. Władek był jednocześnie projektantem, kierownikiem budowy i głównym robotnikiem. Jego 52-letnie ciało, wciąż bolące po wypadku, musiało podnieść i zmontować setki kilogramów stali. Lekarz mówił, żebym unikał ciężkiej pracy fizycznej, wspominał later Władek, ale nikt inny nie rozumiał mojej wizji na tyle, żeby mi pomóc. Construction rozpoczęła się od wykopania fundamentów wokół istniejącego domu. Władek zaprojektował system, w którym nowa konstrukcja Quonset była całkowicie niezależna od starego budynku. Stary dom został nietknięty, tłumaczył ciekawskim sąsiadom. Nowa konstrukcja to jak gigantyczny parasol termiczny nad nim. Pierwszą fazą było ustawienie stalowego ringu fundamental wokół domu. Ring miał średnicę 18 metrów, co oznaczało, że między starą a nową konstrukcją była przestrzeń 4 metry z każdej strony. Władek obliczył, że ta przestrzeń powietrzna będzie działać jak doskonała izolacja, tłumaczy inż Marek Wiśniewski, który years later analizował konstrukcję dla Politechniki Krakowskiej. Montaż stalowych łuków konstrukcji Quonset był najbardziej dramatyczną częścią całego projektu. Każdy łuk ważył około 200 kg i musiał być precyzyjnie ustawiony i połączony z sąsiednimi sekcjami. Władek pracował sam, używając systemu lin i bloczków, which zaprojektował na bazie swoich doświadczeń z huty. Obserwowaliśmy to z fascynacją i przerażeniem, wspomina sąsiadka Teresa Kowalska. Władek wspinał się na rusztowania jak młody chłopak, despite, że miał problemy z kręgosłupem. Czasem pracował do północy przy świetle reflektorów, które sam zainstalował. Po 2 tygodniach montażu pierwsza część konstrukcji była gotowa. Półcylindryczny stalowy szkielet wznosił się nad starym drewnianym domem jak gigantyczna klosz. Wyglądało to fantastycznie i przerażająco jednocześnie,
admits Sikora. Jak gdyby ktoś postawił kopułę kosmodromu nad chałupą wiejską. Następnym etapem było zamontowanie metalowych paneli pokrycia. Władek użył podwójnych paneli stalowych z warstwą izolacji pomiędzy nimi. Każdy panel był ważny i musiał pasować idealnie, wspomina. Jeden błąd w measurements mógł zrujnować całą construction. Największym wyzwaniem było zapewnienie wentylacji i oświetlenia. Władek zaprojektował sophisticated system wentylacyjny, który wykorzystywał natural circulation ciepłego powietrza w przestrzeni między konstrukcjami. Ciepło z domu miało krążyć w przestrzeni między ścianami, tworząc naturalną barierę termiczną. Tłumaczy. W szczytowej części konstrukcji Quonset Władek zainstalował several okien, które zapewniały oświetlenie naturalne i dodatkowo heating słoneczne. To był jeden z pierwszych examples of passive solar design w Polsce, komentuje profesor Anna Kowalska z Politechniki Warszawskiej. Władek wyprzedził swoje czasy o 20 lat. Construction trwała 4 miesiące. Władek pracował praktycznie codziennie, często po 12 hours dziennie. Jego determinacja była impresjonująca, ale sąsiedzi were increasingly concerned. Władek schudł 15 kg during construction, wspomina jego neighbor. Wyglądał jak ghost, ale nie chciał się zatrzymać. W sierpniu 1977 roku construction została zakończona. Kraśnik miał something, czego nigdzie indziej w Polsce nie było. Drewniany dom całkowicie encased w metalową construction Quonset. Wyglądało to like something z przyszłości. Admitted even najbardziej sceptyczni sąsiedzi. Ale prawdziwy test miał nadejść dopiero zimą. Czy Władek's theory o doubled thermal efficiency się sprawdzi? Czy jego enormous finansowe i fizyczne sacrifices przyniosą rezultaty? Czy jego construction rzeczywiście zachowa 55% więcej ciepła niż conventional house? Po zakończeniu construction wszyscy w wsi waited for winter, wspomina Sikora. Władek był confident, że jego system zadziała, ale wszyscy others mieliśmy doubts. Jeśli się nie uda, Władek byłby ruined financially i zostałby laughingstock całej wsi. But Władek był calm i confident. Spędził lato testing różne aspekty swojej construction, measuring temperatury, checking seals, optimizing ventilation system. Wiedziałem, że theory was sound, mówił later. Pozostało tylko wait for praktycznego testu. Paragraf 3, 800 słów. Jesień 1977 roku w Kraśniku była wyjątkowo chłodna, co dawało Władkowi pierwszy prawdziwy test jego konstrukcji. Już w październiku, gdy temperatury spadły poniżej 10 stopni Celsjusza, różnica była widoczna gołym okiem. Dom Władka practically nie parował, obserwował Sikora. Wszystkie inne houses w wsi miały wielkie cloud spary z kominów, ale z jego construction wychodził barely widoczny smoke. Władek methodically zapisywał wszystkie measurements. Miał termometry w starym domu, w przestrzeni między konstrukcjami, na zewnątrz i w different punktach nowej construction Quonset. Byłem like scientist conducting experiment, wspominał later. Każdego dnia o tej samej hour zapisywałem all temperatures. Pierwszy shocking rezultat pojawił się już po tygodniu. Przy external temperatura 5 stopni Celsjusza w starym domu było 22 stopnie, a w przestrzeni między konstrukcjami 15 stopni. To oznaczało, że space between walls działała jak perfect thermal buffer, tłumaczy profesor Kowalska. Cold air nigdy nie docierał directly do starego domu. Władek odkrył także coś unexpected. Thermal mass metalowej konstrukcji Quonset absorbowała ciepło podczas słonecznych dni i oddawała je durante nocy. To był Natural Heating Storage System, realized. W słoneczny dzień construction nagrzewała się i warm trzymała przez całą noc. Sąsiedzi zaczynali zauważać różnicę. Władek palił w piecu może o połowę mniej węgla niż my, obserwowała Teresa Kowalska. A w jego domu było warmer niż w naszych. Początkowo myśleliśmy, że to coincidence, ale różnica była too obvious. W listopadzie Władek przeprowadził pierwszy formal test efficiency. Przez tydzień dokładnie measured ilość węgla
którą spalił i porównał ją z consumption swoich sąsiadów w identycznych warunkach pogodowych. Rezultat był stunning. Jego house zużywała 40% mniej fuel przy maintaining tej samej temperatura inside. Nie mogłem believe swoim oczom, wspomina Władek. Calculations były correct, ale seeing rzeczywiste rezultaty było something else. Moja teoria worked nawet better niż expected. But najlepsze miało dopiero nadejść. W grudniu 1977 roku Poland doświadczyła jednej z najsurowszych zim w decades. Temperatures spadły do minus 25 stopni Celsjusza i pozostały tam przez 3 tygodnie. Dla Władka była to ultimate test jego construction. During najgorszej part zimy, gdy wszystkie houses w Kraśniku były lodowate despite maksymalnego heating, u Władka było comfortable, wspomina Sikora. Jego consumption węgla wzrosła, ale w mniejszym stopniu niż u rest of us. Władek dokumentował everything. W najtrudniejszych momentach zimy, gdy eksternal temperatura była minus 22 stopnie, w jego starym domu utrzymywał 20 stopni przy użyciu tylko 60% fuel, którą używali jego sąsiedzi. To było incredible, admits. System działał better than my most optimistic projections. But sąsiedzi zauważyli także other benefits. Władka house była much quieter, obserwowała Teresa. Podwójna construction izolowała także noise z zewnątrz. Plus nie było problems z condensation czy mold, which były common w innych domach. W styczniu 1978 roku Władek calculated final rezultaty whole heating season. Jego house zatrzymywała 55% więcej ciepła niż conventional houses i zużywała 45% mniej fuel. To była mathematical proof, że moja theory była correct, mówił Sprite. News o szalonym inżynierze z Kraśnika zaczęły spreading beyond lokalną społeczność. First zainteresowała się local gazeta, potem regional media, a w końcu technical journals. Władek became minor celebrity w inżynierskich circles, wspomina profesor Wiśniewski. W marcu 1978 roku pierwszy profesor z Politechniki Krakowskiej przyjechał do Kraśnika, żeby personally zbadać Władka Construction. Profesor dr inżynier Stefan Kotowski był sceptyczny, ale po detailed analysis przyznał, że system był brilliant, wspomina Władek. To była one of pierwszych practical applications of double shell thermal design w Polish residential construction, commented profesor Kotowski w swoim report. Pan Kowalczyk intuitive understood principles, które formal science was just beginning to explore. By koniec zimy 1978 skeptyczni sąsiedzi byli convinced. Władek przestał być village crazy man, admits Sikora. Became village genius. Wszyscy wanted to know how to modify sołek houses. But Władek był careful not to oversell swojego achievement. To wasn't magic, warned. To była just good engineering applied w creative way. System worked, but wasn't suitable dla everyone. Nevertheless, słowo o jego success spread quickly through technical community. Letters zaczęły arriving from engineers, architects, nawet government officials, którzy wanted to learn więcej o jego innovative approach do residential heating. Paragraf 4. 800 słów. Wiosna 1978 roku przyniosła Władkowi kolejny unexpected benefit jego konstrukcji. Gdy temperatura outside wzrosła, system działał w reverse, utrzymując coolness inside podczas hot days. Latem dom był naturally air-conditioned, discovered Władek. Thick thermal barrier działała w obu directions. Jego detailed measurements pokazały, że podczas heat waves, gdy external temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza, inside jego domu było consistently 8-10 stopni cooler niż na zewnątrz bez żadnego mechanical cooling. Double shell construction tworzyła natural cooling effect, tłumaczy profesor Kotowski. W maju 1978 roku Władek received first official wizytę od government representant. Inżynier Kazimierz Bratkowski z Ministerstwa Budownictwa przyjechał do Kraśnika z official mission, evaluation czy Władka innovation mogła być applied on większą skalę. Minister był impressed, ale także concerned, wspomina Władek.
Government była interested w energy saving solutions, ale worried o practical aspects of mass application. Problem był obvious. Construction wymagała significant skills i financial investment. Bratkowski conducted detailed cost-benefit analysis. Władka initial investment 45,000 zł był substantial, ale fuel savings oznaczały, że system would pay for itself w 7-8 years. To była attractive proposition, especially considering rising fuel costs, noted w wojennym swoim report. W czerwcu 1998 roku First Technical Article o Władka Construction ukazał się w Inżynierii i Budownictwie, Leading Polish Technical Journal. Title był modest. Doświadczalna aplikacja Double Shell Thermal Design w Residential Construction. But impact był significant. Article wywołał huge interest among Polish engineers, wspomina profesor Wiśniewski. Thousands of copies were distributed i Władek zaczął receiving setki letters od professionals z whole kraju. Some letters były od engineers chcących visit Kraśnik personally. Others były od homeowners pytających o practical details implementation. Several były od architectural firms interested w adapting concept dla new construction projects. Władek was overwhelmed by response. Nie expected such interest, admits. Myślałem tylko o solving własnym heating problem. Suddenly całe country was interested w moim small experiment. No w lipcu 1978 roku grupę 7 professors z różnych Polish universities przyjechała do Kraśnika Conduct Comprehensive Scientific Study Władka Construction. To było like scientific expedition, wspomina Sikora. Professors z equipment, students z notebooks, measurements apparatus. Study trwało 3 weeks, I covered everything. Thermal dynamics, structural engineering, cost analysis, environmental impact. Władek był patient guide, explaining everything he had done i why, wspomina profesor Kowalska, która była członkiem team. Rezultaty study były published w International Journal Building and Environment w 1979 roku. Paper został titled Double Shell Quonset Construction, a Polish Innovation in Residential Thermal Efficiency. Suddenly, Władka work was known internationally. Paper został cited przez engineers w West Germany, United States, nawet Japan, mówi profesor Kotowski. Władek's garage experiment stał się internationally recognized innovation. But fame przynosiła także problems. Ludzie expected, że będę konsultant for każdego chcącego podobną construction, wspomina Władek. But ja nie był biznesmenem. Byłem just retired engineer, który solved własny problem. Several commercial companies approached Władek o licensing his design. Most offering były substantial. One German firm offered Steed, Skadger, Deutsche Marks for exclusive rights w West Germany. To było więcej money niż widziałem w całym życiu, admits Władek. But Władek made decision, która surprised everyone. Nie chciałem profit z tego, explained. To było solution dla social problem, expensive heating. Jeśli ktoś może użyć mojej idea do help other people, should be free. Instead of licensing design, Władek published complete technical drawings I construction manual W Polish Technical Press. Wanted everyone to benefit, nie just those, kto mogą afford licenses, powiedział. His decision made him hero Polish engineering community, ale także economic loss. Władek could have become millionaire, komentuje profesor Wiśniewski, but chose to share knowledge freely. To było noble, ale może not practical. By koniec 1978 roku, first copycat construction były already being built w other parts Polski. Some były successful, others not so much. Problem był, że successful implementation required understanding of thermal dynamics, które nie każdy engineer possessed, explains profesor Kowalska. Władek rozpoczął receiving requests to personally consult on podobne projects. Wanted to help, ale nie mógł travel to every location, wspomina. His back problems from accident were still significant issue.
Finally, Władek decided to write comprehensive book o swojej experience. Thought że detailed written guide would be better niż personal consultations. Explained. Book eventually became standard reference dla double shell construction study w Poland. Paragraf 5. 800 słów. W sierpniu 1978 roku, rok po zakończeniu swojej construction, Władek received wizytę, która changed direction jego życia. Dr. Hans Müller, prominent German architect specializing w energy-efficient design, przyjechał do Kraśnika after reading about Władka innovation w International Technical Journal. Dr. Müller był amazed przez practical results, wspomina Władek. Brought sophisticated measuring equipment, I conducted tests przez 3 days. His conclusion był, że moja construction była more efficient than anything he had seen w German research institutes. Müller proposed something extraordinary. Wanted me to come to Germany jako consultant dla new experimental housing project, explained Władek later. West German government was investing millions in energy-efficient housing. Moja design could be valuable contribution. Offer była tempting. Müller offered contract za 6 months consultancy work w Munich. Z salary równą 10 years Polish emerytury Władka, plus all expenses paid I opportunity to work with leading European specialists w sustainable building. To była chance of lifetime, admits Władek. But ja miał concerns. Nie mówiłem good German, nie znałem German building codes, i moja back problems made travel difficult. After weeks of consideration, Władek made compromise decision. Agreed to short consultation visit, ale nie permanent position, explained. Wanted to see if moja ideas could work in different climate I building standards. W październiku 1978 roku Władek flew to Germany. Pierwszy international flight jego życia. Było scary i exciting jednocześnie, wspomina. Munich było so different od Kraśnika. Big city, modern buildings, advanced technology everywhere. German research facility było impressive. Mieli computer-controlled testing equipment, climate chambers, wszystko, co potrzebowałem for detailed analysis, described Władek. But podstawowe principles thermal dynamics were same everywhere. Władek współpracował z team German engineers na adapting jego design dla German climate i building standards. German winters były milder niż Polish ones, ale their building codes were much more strict, discovered. Main challenge był adapting konstrukcję Quonset do meet German fire safety regulations. German law required specific materials I escape routes, które nie były problem w Polish village, ale critical w German residential areas, explained team leader Dr. Fritz Schneider. After 3 weeks intensywnej pracy, team developed modified version Władka design, suitable dla German construction. Maintained podstawowe thermal efficiency principles, used approved materials I safety features, reports Władek. Prototype German version została constructed na Research Facility Campus. Testing showed thermal efficiency improvements of 48%, slightly lower than Władka original, ale still revolutionary dla German building industry. Results were so good, że German government decided to fund larger pilot program, informed Müller. Planowali build demonstration houses w 3 different cities, using modified version Władka design. Władek returned to Kraśnik w listopadzie 1940 jako minor celebrity w International Sustainable Building Community. German experience showed że moja innovation was universally applicable, concluded proudly. But fame also brought unexpected problems. Ludzie zaczęli visiting Kraśnik from all over Europe, complained Sikora. Buses, engineers, architects, journalists. Our quiet village became tourist attraction. Local authorities were initially pleased with attention. Thought publicity would be good la local economy, said village mayor at time. But traffic and noise became problem de la residents. Władek decided to establish formal visiting program. Set specific days de la tours. Required advance registration. I charged small fee
To discourage casual tourists, organized. Money went to local community development. By Koniec, 1978 roku, Władek had received invitations to speak at conferences W7 countries. Nie mogłem accept Wszyscy. Admits. Traveling was difficult dla mnie. I nie wanted to become professional speaker. Selected only most significant opportunities. Spoke at International Conference on Building Energy Efficiency, W. Copenhagen, presented paper at Solar Energy Society meeting W. Vienna. I conducted workshop dla UN Habitat Program v Geneva. Each presentation was opportunity to spread awareness of double shell construction benefits, explained his motivation. Not interested in personal fame, ale making technology available to help people. His international recognition also brought benefits to Poland. Foreign delegations wanted to visit Poland to study sustainable building techniques, noted government officials. Władka innovation became source of national pride. Government finally offered formal recognition. Received medal za innovation I contribution to national energy efficiency, wspomina Władek. Ceremony was nice, ale most important was that technology was actually helping people. By early 1979, over 20 houses W Poland were being constructed using variations of Władka design. Some were more successful than others, notes. Success depended on quality of implementation and local climate conditions. Władek established informal network to sharing experiences among users of his design. Monthly meetings W. Krasznik, gdzie people could discuss problems, share solutions, I learned from each other. Organized. Network became valuable resource dla continuous improvement of technology. Comments, Professor Kotowski. Władek created community of practice around his innovation. Paragraf 6. 1000 słów. Zima 1979 była kolejnym important testem dla Władka Construction, ale tym razem nie był sam. 12 other houses w różnych częściach Polski używało variations jego design, a wszyscy owners systematycznie dokumentowali performance dla Comparative Study Organized przez Politechnikę Krakowską. To był First Systematic Field Study of Double Shell konstrukcja Quonset w Polish Conditions, explains profesor Kowalska, która coordinated research. Władek's House był control group, a inne installations były variations testing, różne materials, sizes i configurations. Rezultaty były fascinating i sometimes unexpected. House w Gdańsku, built near Morze Bałtyckie, pokazał tylko 35% improvement w thermal efficiency, reported profesor Kowalska. High humidity i salt air affected thermal dynamics differently niż dry continental climate w Kraśniku. Conversely, house w Zakopane, w górach, achieved 62% improvement, nawet better niż Władka original. Higher altitude i more extreme temperature variations actually enhanced effectiveness system, discovered research team. Władek was fascinated by regional differences. Each location taught something new about how system worked, wspomina. Realized that climate, terrain, and local building materials all affected performance. Most challenging installation był w Industrial Miasto Katowice, gdzie air pollution affected thermal properties materials. Coal dust and industrial emissions created layer na external surfaces, które reduced solar heating effectiveness. Noted local engineer implementing project, but overall results were encouraging, summarized Professor Kowalska. Average improvement across all installations was 47%, Z lowest being 35%, I highest 62%. Even najmniejsza improvement was significant economic benefit. The W. Marcu 1979 roku First International Delegation przyjechała specifically to study Polish implementations. Team składała się z engineers od Swedish Government, Japanese Housing Corporation i UN Development Program. Swedish engineers were particularly interested because ish climate was similar to Polish one, wspomina Władek. Japan had different climate, ale były facing similar energy efficiency challenges.
Swedish team spent 2 weeks visiting all implementations, conducting detailed measurements, interviewing homeowners. Were amazed by practical resultati, reported team leader Sven Andersson. Decided to fund pilot Project W Sweden using adapted version of design. Japanese engineers had Rajna perspective, were impressed by efficiency, ale concerned about aesthetic aspects, noted Władek. Japanese housing standards emphasized visual harmony's surroundings. Quonset construction była too industrial-looking dla residential areas. Working with Japanese team, Władek developed modified version using traditional Japanese roofing techniques over Quonset frame. Maintained thermal efficiency while creating more acceptable visual appearance. Explained, innovation showed JAC basic principles could be adapted to Russian cultural requirements. UN representative był interested w applicacja for developing countries. Many regions had severe heating costs problems, but limited access to advanced building materials, explained Dr. James Patterson, at UN Habitat. Needed solutions using locally available resources. This challenge sparked Władek's most creative thinking yet. Started designing versions using bamboo, mud brick, now at recycled materials. Wspomina. Basic thermodynamics principles remained same. Ale implementation could use whatever materials były available locally. W. Summer, 1979. Pierwsza international installation została completed w northern Sweden. Using adapted version of Władka design suitable dla extreme Arctic conditions, house achieved 58% thermal efficiency improvement during brutal Scandinavian winter. Swedish success proves a concept was globally applicable, commented Professor Kotowski. Not just curiosity at Polish engineer, ale genuine breakthrough W residential energy efficiency. Media attention intensified after Swedish results were published. BBC made documentary about Polish engineer who revolutionized home heating. Wspomina Władek with amusement. Suddenly byłem international expert, though felt like same retired engineer od small Polish village. See, documentary aired WW December 1979 across Europe. I attracted enormous interest. Władek received over 3,000 letters W month after broadcast. Counted Sikora, która helped answer correspondence. Letters owed engineers, homeowners, government officials from dozens of countries. What is most touching were letters owed elderly people on fixed incomes struggling ZE heating costs. Grandmother owed Scotland wrote że saving 45% na heating bills meant difference between eating properly and going hungry during winter, wspomina Władek. Letters like that made all effort worthwhile. Commercial interest also escalated. Multiple companies offered substantial contracts DLE exclusive licensing rights, noted. One American corporation offered $500 dollar rights W United States market. But Władek remained committed to his principle owed free knowledge sharing. Published detailed construction manuals v 4 languages I made dostępne without charge, explained. Believed że efficient heating był basic human need, not commercial opportunity. His idealism had practical consequences. Several commercial companies simply used JAGO published plans without permission. I made significant profits, observed Professor Wiśniewski. Władek could have been wealthy, ale chose humanitarian approach over financial gain. By końcu 1979, over 200 houses worldwide were using variations of Władka design. Technology had spread to Sweden, Germany, Canada, parts USA, even experimental projects W developing countries. Documented. However, success also brought criticism from established building industry. Traditional construction companies saw double shell design as threat to NGC business, noted Professor Kowalska. Some tried to discredit technology as highlighting failed implementations. True że nie every project was successful, admits Władek. System required proper engineering and careful implementation. When shortcuts były taken or principles misunderstood, results were disappointing. To address quality control issues, Władek established certification program dla engineers wanting to implement his design. Free training course W. Krashnik, covering theory, practical techniques,
common mistakes. Organized. Wanted to ensure the technology was properly applied. Training program became very popular. Engineers owed 15 countries attended courses during 1979-1980. Recorded. Krasznik became pilgrimage site dla sustainable building enthusiasts. Village Życie was permanently changed by international attention. Local economy benefited from visiting engineers, researchers, journalists, admitted mayor, but also lost some of traditional character. Progress had costs as well, jako benefits. Paragraf 7. 1000 słów. Rozpoczęcie lat 80. przyniosło Władkowi nieoczekiwane wyzwanie. Jego konstrukcja Quonset stała się tak popularna, że powstały commercial companies próbujące mass-produce prefabricated versions bez proper understanding podstawowych principles. Niektóre z tych komercyjnych implementacji były disasters, wspomina profesor Kotowski. Problem był ze simplified versions offered przez companies wanting quick profits. Usuwały critical elements design w celu reduce costs, explains Władek. Na przykład eliminated proper ventilation systems or used inadequate insulation materials. Rezultat był, że houses were either too hot w summer or inadequately heated w winter. Failed commercial implementations komisały damage reputation of whole concept, worried Professor Kowalska. Media started reporting problems. High public opinion began shifting from enthusiasm to skepticism. Władek felt personal responsibility dla protecting integrity swojego innovation. Decided, że musiał take more active role w quality control. Explained. Could no longer just publish plans I hope for best implementation. W 1980 roku established Institute for Double Shell Construction w jego own house w Kraśniku. Był to official organization dla certification training, quality standards i technical support, described. Wanted to ensure that technology was properly applied. Institute started with modest resources. Main office był w Władka living room, library był na górze, i testing facility was the original construction itself, wspomina Sikora. But attracted serious engineers from across Europe. First major project dla Institute was comprehensive analysis wszystkich existing implementations. Team OD qualified engineers visited every known installation, evaluated performance, identified problems, explained methodology. Results were revealing. Properly implemented systems consistently achieved 45–60% thermal efficiency improvements, summarized report. Failed systems usually had fundamental design errors or used substandard materials. Most common mistakes included inadequate ventilation, causing moisture problems, wrong dimensions DLA air gaps, reducing thermal performance, poor sealing, allowing air leaks. Every mistake was preventable with proper education, concluded Władek. Based na analysis, Institute developed comprehensive technical standards, detailed specifications dla materials, dimensions, construction techniques, quality control procedures, cataloged. Published as official manual distributed DLA free to qualified engineers. Certification program expanded to include practical workshops. Engineers attended 3-day courses covering theory, hands-on construction experience, case studies of successful, unsuccessful implementations. Structured program. Demand la certification was enormous. Had to organize courses monthly to meet demand, wspomina Teresa Kowalska, która joined jako Institute Administrator. Engineers waited months dla openings w program. International recognition brought government support. Polish Ministry of Construction provided funding, DLA Institute operations research activities. Government recognized że Władka innovation was valuable export dla Polish engineering expertise, noted official support. 1981 roku, Institute received its biggest challenge yet. Soviet Union, facing severe energy shortage crises, requested assistance implementing double shell construction dla state housing projects. Wanted to build thousands of units using adapted versions EOD design, described massive scale.
Soviet project by opportunity to help millions of people and also enormous technical challenge, reflected Władek. Soviet climate conditions were extreme, available materials were different, construction standards were not up to Western levels. Working with Soviet engineers, Institute developed modified design, suitable DLA mass production, using standard Soviet building materials, techniques. Had to compromise on some efficiency to meet practical constraints of Soviet construction industry. Admitted. Pilot Project W Siberian city Novosibirsk was designed to test feasibility. 40 apartment buildings using double-shell principles were constructed BHM 1981-1982, implemented. Results were closely monitored by both Polish and Soviet engineers. Soviet results were mixed, but generally positive. Achieved average thermal efficiency improvement OD 42% compared to standard Soviet apartment buildings, measured. Significant energy savings, lower than optimal due to construction compromises. More importantly, Soviet project demonstrated scalability OD concept, showed the principles could be applied to large-scale residential construction, not just individual houses. It proved concept. Success WW Soviet Union attracted attention at other Eastern European countries. Hungary, Czechoslovakia, East Germany all initiated experimental projects based on Institute standards. Expanded influence. However, political tensions complicated international cooperation. Cold War made technology transfer difficult. Noted practical challenges. Western countries were suspicious of involvement with Soviet projects, while Soviet authorities were cautious about Polish technical influence. Despite political complications, Institute continued developing technology. Focus shifted toward improving basic design, developing new applications, evolved mission. Research projects included apartment buildings, schools, industrial facilities. Most ambitious project była development of adaptive Quonset system, konstrukcja, that could adjust its thermal properties seasonally. Using movable insulation panels, variable ventilation systems, building could optimize itself DLA different seasonal conditions. Innovative concept. Adaptive system required sophisticated control mechanisms. Explained complexity. But potential energy savings were revolutionary, up to 70% improvement over conventional buildings. First adaptive system was installed in Institute's own building, Tarabius 1982. Served both Jacko Research Facility demonstration project, dual purpose. Engineers could study system behavior while also seeing practical results. Testing showed remarkable results. During winter, adaptive system maintained comfortable temperatures using 65% less energy than conventional heating. Measured performance. Summer required only minimal cooling due to intelligent thermal management. Word of adaptive system spread quickly through international engineering community. Delegations began arriving out of advanced countries wanting to study technology. International interest. United States, Japan, West Germany, all sent official research teams. Institute had evolved O.D. Władek's personal project into International Center de la Thermal Efficiency Research. From retired engineer solving personal heating problem to institution influencing building practices worldwide. Remarkable transformation. But Władek remained grounded with original mission. Technology should serve people, become end in itself, maintained philosophy. Most satisfying letters still came od ordinary people saying they could afford heated homes thanks to this innovation. Paragraph 8. 1000 słów. W 2023 roku Institute for Double Shell Construction stało przed największym testem swojej historii. Władek, teraz 59-letni, otrzymał official invitation od United Nations Habitat Program to present his technology na World Conference on Human Settlements w Nairobi. To było recognition, że moja work była więcej niż technical curiosity. Był to solution dla global housing problems, wspominał later Sprite. Preparation dla UN Conference wymagała comprehensive documentation wszystkich implementations worldwide.
Przez 6 months, my team compiled data owed over 500 installations, W23 countries, described scope, owed effort. Professor Kowalska coordinated international data collection, while Władek focused on technical analysis. Results were impressive. Average thermal efficiency improvement across all properly implemented systems była 51%. Summarized findings. More importantly, technology had been successfully adapted to drastically different climates, od Arctic Sweden to tropical regions, development countries. Most significant discovery by economic impact. Families using double shell construction saved average owed 45% na heating costs annually. Calculated. For low-income families, savings często meant difference between adequate nutrition and poverty. UN presentation był scheduled dla 45 minutes, but Władek's documentation was so comprehensive that session was extended to 2 hours. Audience od housing experts, engineers, and development officials was completely engaged, reported conference organizers. Władek presented not just technical solution, a holistic approach to affordable housing, commented Dr. Sarah Williams od UN Habitat, showed how individual innovation could address global challenges when properly scaled, and adapted. Conference resultat exceeded expectations. 17 developing countries requested immediate technical assistance DL implementing pilot projects, enumerated demands. UN decided to fund comprehensive technology transfer program. However, scale owed demand overwhelmed institute's capacity. Władek realized that traditional approach of individual training was insufficient dla global implementation. Recognized limitation. Needed systematic method dla rapid knowledge transfer. Solution came from unexpected source. Warsaw Technical University offered to establish formal degree program of sustainable building design based na institute's research, would create cadre OD professionally trained engineers capable OD implementing technology worldwide. Proposed academic approach. Władek was initially skeptical of academic involvement. Universities were good at theory. Almoja technology was practical innovation developed through hands-on experience, expressed concern. Worried that academic treatment would lose essential practical knowledge. Idol. Professor Kowalska convinced him otherwise. Academic program could maintain practical focus while providing systematic education, assured. Would combine theoretical foundation Z intensive practical training using institute's methods. Program was designed jako unique hybrid od academic study I practical apprenticeship. Students spent 6 months W University learning theory, 6 months W Krashnik working on real construction projects. Structured approach. First class of 24 students enrolled W September 1983. Engineers at 12 countries, all funded by NGG governments or international development agencies. Diverse international cohort. Level of enthusiasm was incredible. Everyone understood oni were learning revolutionary technology. Władek personally taught practical workshops, demonstrating construction techniques developed over years of experimentation. Students worked on actual building projects, learning not just how to follow plans, but how to solve unexpected problems. Hands-on methodology. Academic component was taught by Team OD professors, but Wszystko was grounded W real-world applications. Never allowed theory to become divorced OD practical reality. Maintained integration. Every lecture was connected to specific implementation challenges. By końcu pierwszego academic year, students had completed 6 actual building projects using various adaptations od double shell design. W 1983 roku Institute for Double Shell Construction stanął przed największym testem swojej historii. Władek, teraz 59-letni, otrzymał oficjalne zaproszenie od United Nations Habitat Program do przedstawienia swojej technologii na World Conference on Human Settlements w Nairobi. To było uznanie, że moja praca była więcej niż techniczna ciekawostka. Był to rozwiązanie globalnych problemów mieszkaniowych. Wspominał później z dumą.
Przygotowanie do konferencji ONZ wymagało kompleksowej dokumentacji wszystkich implementacji na całym świecie. Przez 6 miesięcy mój zespół zbierał dane z ponad 500 instalacji w 23 krajach. Opisywał zakres pracy. Profesor Kowalska koordynowała międzynarodowe zbieranie danych, podczas gdy Władek koncentrował się na analizie technicznej. Wyniki były imponujące. Średnia poprawa efektywności termicznej we wszystkich prawidłowo zaimplementowanych systemach wynosiła 51%. Podsumowywał odkrycia. Co ważniejsze, technologia została pomyślnie zaadaptowana do drastycznie różnych klimatów. Od arktycznej Szwecji po regiony tropikalne w krajach rozwijających się. Najważniejszym odkryciem był wpływ ekonomiczny. Rodziny używające konstrukcji podwójnej powłoki oszczędzały średnio 45% na kosztach ogrzewania rocznie, obliczył. Dla rodzin o niskich dochodach oszczędności często oznaczały różnicę między odpowiednim odżywianiem a ubóstwem. Prezentacja w ONZ była zaplanowana na 45 minut, ale dokumentacja Władka była tak kompleksowa, że sesja została przedłużona do 2 godzin. Audytorium ekspertów mieszkaniowych, inżynierów i urzędników rozwoju było całkowicie zaangażowane. Raportowali organizatorzy konferencji. Władek przedstawił nie tylko rozwiązanie techniczne, ale holistyczne podejście do przystępnego cenowo budownictwa. Komentowała dr Sarah Williams z UN Habitat. Pokazał, jak indywidualna innowacja może rozwiązać globalne wyzwania, gdy jest odpowiednio skalowana i adaptowana. Rezultat konferencji przekroczył oczekiwania. 17 krajów rozwijających się poprosiło o natychmiastową pomoc techniczną przy implementacji projektów pilotażowych. Wyliczał zapotrzebowanie. ONZ postanowiła sfinansować kompleksowy program transferu technologii. Jednak skala zapotrzebowania przekroczyła możliwości Instytutu. Władek zdał sobie sprawę, że tradycyjne podejście indywidualnych szkoleń było niewystarczające dla globalnej implementacji. Rozpoznał ograniczenie. Potrzebował systematycznej metody szybkiego transferu wiedzy. Rozwiązanie przyszło z nieoczekiwanego źródła. Politechnika Warszawska zaproponowała utworzenie formalnego programu studiów w dziedzinie zrównoważonego projektowania budynków opartego na badaniach Instytutu. Stworzyłby kadrę profesjonalnie wyszkolonych inżynierów zdolnych do implementacji technologii na całym świecie. Proponował akademicki sposób. Władek początkowo był sceptyczny wobec zaangażowania akademików. Uniwersytety były dobre w teorii, ale moja technologia była praktyczną innowacją rozwiniętą przez praktyczne doświadczenie. Wyrażał obawy. Martwiłem się, że akademickie traktowanie straci podstawową praktyczną wiedzę. Profesor Kowalska przekonała go jednak inaczej. Program akademicki mógłby utrzymać praktyczny fokus przy zapewnieniu systematycznej edukacji. Zapewniała. Połączyłby teoretyczne podstawy z intensywnym praktycznym treningiem, używając metod Instytutu. Program został zaprojektowany jako unikalny hybryd studiów akademickich i praktycznego przyuczenia. Studenci spędzali 6 miesięcy na uniwersytecie ucząc się teorii, 6 miesięcy w Kraśniku, pracując nad rzeczywistymi projektami budowlanymi. Ustrukturyzowane podejście. Pierwsza klasa 24 studentów zapisała się we wrześniu 1983 roku. Inżynierowie z 12 krajów, wszyscy finansowani przez swoje rządy lub międzynarodowe agencje rozwojowe. Zróżnicowana międzynarodowa kohorta. Poziom entuzjazmu był niesamowity. Wszyscy rozumieli, że uczą się rewolucyjnej technologii. Władek osobiście nauczał warsztatów praktycznych, demonstrując techniki budowlane rozwinięte przez lata eksperymentowania. Studenci pracowali nad rzeczywistymi projektami budowlanymi, uczyli się nie tylko jak podążać za planami, ale jak rozwiązywać nieoczekiwane problemy. Praktyczna metodologia. Komponent akademicki był nauczany przez zespół profesorów, ale wszystko było ugruntowane w zastosowaniach z rzeczywistego świata. Nigdy nie pozwoliłem teorii stać się oddzieloną od praktycznej rzeczywistości. Utrzymywał integrację. Każdy wykład był połączony z konkretnymi wyzwaniami implementacji. Do końca pierwszego roku akademickiego studenci ukończyli 6 rzeczywistych projektów budowlanych,
używając różnych adaptacji projektu podwójnej powłoki. Zakres od małych domów po centra społeczne, każdy zaprojektowany dla konkretnych warunków klimatycznych i kulturowych. Zróżnicowane doświadczenia. Najwspanialszym projektem była konstrukcja szkoły w eksperymentalnej wiosce ekorozwojowej pod Krakowem. Zespół 8 studentów z różnych krajów współpracował nad projektem, który musiał spełniać wymagania polskich przepisów budowlanych przy wykorzystaniu lokalnie dostępnych materiałów. Kompleksowe wyzwanie. Rezultat był spektakularny. Szkoła osiągnęła 58% poprawę efektywności energetycznej w porównaniu z konwencjonalną konstrukcją przy kosztach tylko 15% wyższych niż standardowa budowa. Udowodnił ekonomiczną opłacalność. Co ważniejsze, projekt pokazał, że studenci rzeczywiście rozumieli podstawowe zasady technologii Władka. Byli w stanie adaptować koncepcję do konkretnych wymagań przy zachowaniu kluczowych elementów termodynamicznych. Ocenił Władek z satysfakcją. Sukces pierwszej klasy doprowadził do rozszerzenia programu. Zapotrzebowanie na miejsca było tak wysokie, że musieliśmy stworzyć program selekcji, wspomina profesor Kowalska. Do 1984 roku mieliśmy kandydatów z 35 krajów. Absolwenci zaczęli implementować projekty w swoich krajach rodzimych z remarkable rezultatami. Inżynier z Kenii wybudował centrum społeczne, które zużywało 40% mniej energii niż podobne budynki. Przykład sukcesu. Student ze Szwecji rozwinął adaptację dla ekstremalnego klimatu arktycznego. Władek był szczególnie dumny z faktu, że jego technologia pomagała ludziom w bardzo różnych okolicznościach. Od bogatych szwedzkich właścicieli domów do ubogich kenijskich rodzin, wszyscy mogli skorzystać z podstawowych zasad termodynamicznych. Uniwersalna aplikacja, jednak najważniejszą lekcją było to, że sukces wymagał więcej niż tylko technicznej wiedzy. Studenci uczyli się także o kulturowej wrażliwości, lokalnych materiałach i społecznych aspektach budownictwa. Holistyczne podejście do inżynierii. Moja technologia stała się czymś więcej niż sposób na oszczędzanie energii, reflektował Władek. Stała się narzędziem do poprawy życia ludzi na całym świecie. Paragraf 9. 1000 słów. W 1985 roku, prawie dekadę po ukończeniu swojej pierwszej konstrukcji, Władek stanął przed trudną decyzją. Jego Instytut Konstrukcji Podwójnej Powłoki stał się międzynarodowo uznaną instytucją, ale sukces przyniósł także presjonę i odpowiedzialność, które zaczynały przytłaczać 61-letniego inżyniera. Każdego tygodnia otrzymywałem zaproszenia na konferencje, prośby o konsultacje, oferty współpracy. Wspomina Władek. Ale zaczynałem czuć, że tracę kontakt z podstawową misją, pomaganiem zwykłym ludziom w ogrzewaniu swoich domów. Biurokratyzacja i komercjalizacja jego innowacji zaczynały go niepokoić. Przełomowym momentem była wizyta delegacji z amerykańskiej korporacji energetycznej w marcu 1985 roku. Oferowali $2 miliony za ekskluzywne prawa do mojej technologii w Ameryce Północnej. Opisuje propozycję. Mówili o mass production, standardyzacji, maksymalizacji zysków. To była wszystko przeciwko mojej filozofii. Władek odmówił amerykańskiej ofercie, ale spotkanie uświadomiło mu, jak bardzo jego prosta idea została skomplikowana przez komercjalne interesy. Zacząłem myśleć o powrocie do podstaw, wspomina. Może czas był na kolejny eksperyment. Jak inspiracją stała się korespondencja z młodym polskim inżynierem Markiem Wiśniewskim, który pracował z afrykańską organizacją pomocową. Pisał o potrzebach milionów ludzi żyjących w ekstremalnym ubóstwie, którzy nie mają dostępu nawet do podstawowego ogrzewania, opisuje list. Pytał, czy moja technologia mogłaby być zaadaptowana dla najuboższych społeczności na świecie. Choć ten list zmienił moją perspektywę, przyznaje Władek. Zdałem sobie sprawę, że przez wszystkie lata koncentrowania się na technicznej perfekcji i międzynarodowym uznaniu może straciliśmy z oczu tych, którzy najbardziej potrzebowali pomocy. W czerwcu 1985 roku Władek podjął radykalną decyzję. Postanowiłem rozpocząć nowy projekt, opracowanie wersji mojej technologii,
która mogłaby być budowana za mniej niż $100, używając lokalnie dostępnych materiałów. Wyznaczył sobie nowe wyzwanie. Projekt otrzymał kryptonim Fundamental Shelter i miał być najbardziej ambitious przedsięwzięciem Władka. Celem było nie tylko stworzenie taniego, energoefektywnego schronienia, ale też technologii, którą lokalne społeczności mogły implementować samodzielnie. Holistyczne podejście. Władek zaczął od podstaw, analizując, które elementy jego konstrukcji były rzeczywiście niezbędne dla efektywności termicznej, a które były tylko refinements rozwijane przez lata eksperymentowania. Odkryłem, że 80% benefits można osiągnąć używając tylko 20% kompleksowości mojego oryginalnego design. Zasada Pareto w praktyce. Pierwszą wersję Fundamental Shelter zaprojektował w swoim własnym ogrodzie w Kraśniku. Używając tylko gliny, słomy, drewna z lokalnego lasu i recyklingowanych materiałów, zbudowałem 20-metrowe, kwadratowe shelter, opisuje prototyp. Construction zajęła tylko 3 dni z pomocą 2 sąsiadów. Koszty materials wynosiły mniej niż $50. Osiągnął cel ekonomiczny. Ale najważniejsze było to, że cała technologia używała skills i tools dostępne w każdej społeczności rolniczej. Testing prototypu podczas zimy 1985-86 pokazał impressive rezultaty. Mały shelter utrzymywał temperaturę 15 stopni wyższą niż zewnętrzna przy użyciu tylko jednego małego ogniska raz dziennie. Efektywność była rewelacyjna. Family of 4 mogłaby żyć comfortably w takich warunkach. Word about Fundamental Shelter rozprzestrzeniło się szybko through International Development Community. UNESCO, World Bank i kilka NGOs contacted me asking, czy technology była ready dla field testing w developing countries. Międzynarodowe zainteresowanie. Pierwszy International Pilot Project został zorganizowany w Kenii w partnership z local NGO. Zespół składający się z myself, 2 students z mojego program i local community workers pojechał do Village Outside Nairobi. International Collaboration. Kenyan experience było eye-opening, przyznaje Władek. Lokalne conditions were bardzo różne od Polish countryside. Climate, available materials, cultural practices, building techniques – wszystko wymagało adaptation. Most significant challenge była dostępność materiałów. Słoma, które było abundant w Polsce, było scarce w semi-arid Kenia. Materiałowe ograniczenia. But local grasses i agricultural waste mogły służyć podobnym purpose, gdy properly prepared. Working z local craftsmen, zespół rozwinął Kenyan version of Fundamental Shelter, używając local materials i techniques. Replaced straws, dried grass, clay z local soil mixed z organic fibers i wooden frames, acacia branches, lokalna adaptacja. Construction pierwszego Kenyan shelter trwała 5 days z participation of Kawego community. Men prepared frame a foundation, women mixed clay plaster, children gathered materials, community involvement. Everyone learned construction process przez hands-on participation. Performance testing w Kenyan climate było surprising. During cold season, shelter maintained comfortable temperature during night bez any heating source. Thermal mass of clay walls stored heat Z, daytime sun. During hot season, thick walls, proper ventilation kept interior cool. Most importantly, local community była enthusiastico technology. Village chief said that shelter design solved major problems: expensive building materials, lack of construction skills, inadequate thermal comfort. Practical benefits były immediate. Success w Kenya led to requests z other African countries, South America, Asia. Within 2 years, fundamental shelter projects były implemented with 15 countries. Global scaling. Each location developed own version using local materials, adapting to specific climate conditions. Władek był overwhelmed przez international demand, ale also deeply satisfied. This był return to my original mission, helping people solve practical problems with simple, effective technology, personal fulfillment.
Seeing families living w improved conditions because of niczego I designed było most rewarding experience of my life. However, scaling fundamental shelter internationally required different approach than his previous work. Couldn't personally visit every location or train every builder. Logistical limitations. Needed systematical method dla knowledge transfer maintained quality while allowing local adaptation. Ten paragraf das kazar słów. Do końca lat 80. Praca Władka Kowalczyka ewoluowała od osobistego rozwiązania problemu ogrzewania do globalnego ruchu na rzecz przystępnego, energoefektywnego budownictwa. Fundamental Shelter program rozrósł się do implementacji w ponad 30 krajach, ale Władek wiedział, że jego najbardziej znaczący wkład może być jeszcze przed nim. W 1988 roku, w wieku 64 lat, Władek podjął decision, która wszystkich zaskoczyła. Postanowiłem przekazać wszystkie swoje research i technology do public domain, ogłosił na międzynarodowej konferencji w Genewie. Patent protection, licensing fees, commercial control, wszystko to stało na drodze między technology a ludźmi, którzy jej potrzebowali. Jego announced wywołał burzę w International Development Community. Corporations były wściekłe, że tracą potential licensing opportunities, wspomina profesor Kowalska. Ale NGOs i government agencies były zachwycone. Free access do proven technology oznaczał, że mogli implementować projekty bez expensive royalties. Władek's decision była motivated przez letter od młodej Indian engineer, Priya Sharma, która pracowała w refugee camps w Bangladesz. Pisała o families living w terrible conditions, gdzie simple thermal shelter mogłaby save lives podczas monsoon season, opisuje, ale jej organization nie mogła afford licensing fees dla proprietary technology. Ten letter showed me, że my success w creating valuable technology była meaningless, jeśli nie była dostępna dla tych, którzy najbardziej jej potrzebowali. Wyjaśniał swoją decision. Profit nie może być barrier między human need i human solution. Free release wszystkich jego technical documentation miał immediate impact. W ciągu 6 months shelter projects rozpoczęły się w refugee camps w Southeast Asia, disaster relief efforts w Caribbean i rural development programs w South America, global proliferation. Quality control stał się major concern. Gdy technology była free i widely available, nie było central authority ensuring proper implementation. Identified problem. Some projects succeeded brilliantly, others failed completely z bog poor understanding principles. Władek rozwiązał ten problem przez creating Open Source Construction Network, pierwszą w swoim rodzaju initiative w building industry. Engineers, architects i community workers z całego świata mogli share experiences, solve problems together i continuously improve technology, collaborative development. Network został organized around regional centers w major continents. Kraśnik pozostał European Center, ale established parallel centers w Nairobi dla Afryka, São Paulo dla South America i Delhi dla Asia. Distributed leadership. Each center adapted basic technology dla regional conditions and cultural preferences. Most innovative feature network był system peer review dla new implementations. Before rozpoczęciem major project, local engineers mogły submit plans do network dla feedbacks experienced practitioners worldwide, quality assurance through community. Results były remarkable. Project failure rate spadła z około 40% do mniej niż 15%, quando network review process był używany. Documented improvement. More importantly, successful projects były często more innovative than anything my institute miało developed centrally. Asian Center w Delhi, led przez Dr. Raj Patel, rozwinął revolutionary version using bamboo i rice husks specifically dla monsoon climate. Achieved 60% thermal efficiency improvement using materials available w każdym Indian village, regional innovation. Design was so effective, że został adopted w parts of Southeast Asia i Africa. South American Center innovated w direction of modular construction.
desenvolvali system, gdzie families mogły start z basic one-room shelter i gradually expand adding modules as resources permitted. Scalable approach. Solved major problems UA affordable housing dla growing families u urban slums. African Center focused on extreme climate adaptation. Created versions dla desert conditions w Sahara, tropical rainforest climate w Congo, I highland conditions w Ethiopia. Climate-specific solutions. Each design maintained basic thermal principles, AL used completely different materials I techniques. By 1990, Network had documented over 10,000 successful implementations worldwide. Technology które started jako solution dla my personal heating problem was now helping hundreds of thousands of families live w better conditions, reflected Władek. International recognition continued to grow. Received UNESCO Prize dla Contribution to Human Development, UN Habitat Award de la Innovation w Sustainable Building, and several honorary doctorates, accumulating honors. But most meaningful recognition came z letters od families whose lives były improved przez technology. Particularly touching był letters elderly woman v rural Bangladesh. Wrote że her grandchildren could attend school durante winter dla first time, porque house was warm enough dla studying. Education impact. Technology nie tylko improved comfort, ale opened opportunities dla next generation. As Władek approached his 70th birthday in 1994, he began thinking about legacy and continuity. Network był self-sustaining. Technology was continuously improving przez community innovation. Implementation was accelerating globally. Mission accomplished. But wanted to ensure the spirit of free, open development would continue. Concerned a la future. Commercial pressures were always present, i niektórzy ludzie might try do capture I control technology dla profit. His solution był creation of Kowalczyk Foundation dla open technology. Formal legal structure protecting free access do all innovations developed przez network. Foundation Charter explicitly prohibited any patenting, licensing, or commercial restriction technology developed through collaborative process. Permanent protection. Foundation also established scholarship program dla engineers z developing countries studying sustainable building techniques. Każdego roku 15 students otrzymywali full funding dla study at various institutions worldwide. Educational investment. Idea was do create permanent international community committed to open development. Władek's final major contribution był comprehensive manual. Thermal Shelter Technology, a Global Handbook. Published W12 languages, I distributed free worldwide. Manual contained complete technical documentation delay hundreds of building techniques developed przez network. Manual był my attempt to capture 20 years of global experimentation в one accessible resource, culminating work. Anyone, anywhere could use guide to build effective thermal shelter, using whatever materials były locally available. When Władek zmarł peacefully w jego sleep w January 1998, network included over 50 0 practitioners w 85 countries. His funeral w Krasnik was attended przez engineers and community workers 6 continents. Global mourning. Today, constructions based na Władka principles house an estimated 2 million people worldwide. Technology continues evolving through network, with new innovations appearing constantly. Living legacy. Rural schools w Peru. Refugee housing w Jordan. Disaster relief shelters w Philippines. All trace ich effectiveness back to retired Polish engineer, who refused to accept że efficient heating was impossible, dla ordinary people. Władek's greatest achievement wasn't technical innovation itself, but proving że individual creativity combined as open collaboration could solve global problems. Pokazał, że barriers między technology I people needing it were artificial, i że human ingenuity flourished când information was free and collaboration was encouraged. In modern world of patents, proprietary technology I restricted access.
Władek Kowalczyk's example stands jako reminder, że best solutions often comes people willing to share knowledge freely, dla common good. Historia Władysława Kowalczyka to więcej niż opowieść o innowacyjnej technologii budowlanej. To historia o mocy ludzkiej determinacji i znaczeniu dzielenia się wiedzą dla dobra wspólnego. Dzisiaj, ponad 25 lat po śmierci Władka, jego Open Source Construction Network wciąż prosperuje. Budynki oparte na jego zasadach można znaleźć od arktycznej Szwecji po tropikalną Afrykę, wszystkie służące podstawowemu ludzkiemu prawu do ciepłego, przystępnego schronienia. Kraśnik, mała wieś, która kiedyś uważała Władka za wariata, dziś jest uznawana za światowe centrum Sustainable Building Technology. Jego oryginalny dom, wciąż stojący w metalowej konstrukcji Quonset, służy jako muzeum i centrum szkoleniowe dla inżynierów z całego świata. Najważniejszą lekcją z historii Władka jest to, że najlepsze rozwiązania często pochodzą od ludzi, którzy myślą inaczej i nie boją się eksperymentować. Jego odmowa patentowania technologii i przekazanie jej do public domain udowodniły, że innowacje mogą służyć ludzkości zamiast tylko profit. Czasami wystarczy jeden emerytowany inżynier z wizją, żeby zmienić życie milionów ludzi na całym świecie.